Podchodzę, żebyście zobaczyli, ile mniej więcej kosztuje benzyna. Z jednej strony głupio trochę, bo poszedłem do tego pana zapytać, ile tam kosztuje komnata i on mówi, że między 100 a 40. Ja mówię, taki wiecie, łeb rozwalony, zapłaciłem tu 130. Pan na tym rowerku, rowerek 40 lat, zakupiony w Sowieckim Sojuzie. Nikt mnie tutaj, powiem tak, nikt jak jedzie, to nikt nie przejedzie. Każdy zagada. Tylko chwilkę nawet zagada, ale zagada, pogada. Co u mnie? Jak żyćku leci? Co tam w Polsce? Zawsze zagada, to jest niesamowite. To w sensie takie piękne i takie ludzkie, nie? Że człowiek nie przejdzie obok ciebie obojętnie. Ja tam nie chcę nic narzekać, ale magia autostopu w Tadżykistanie prysła. W sensie chyba poszła w góry, bo nie mogę zatrzymać auta. Co, oni się mnie boją? Tutaj z szefem, tutaj szef mnie podwiózł mnie na autostopie. A tutaj sobie teraz muszę pobutować trochę z buta, połapać trochę stopa, coś pokombinować, coś zjeść, salam alejkum. Coś przydałoby się też zjeść, bo przyznam szczerze, że już trochę na oparach jadę, więc jak będę w jakimś troszkę większym mieście, to sobie zjem. C180, mniej więcej 94 rocznik maszyny, ale się idealnie tutaj trzymają, naprawdę. Dziewczyny się schowały, się wystraszyły. Oso można kupić za 200 zł, chyba coś tak jakoś tak zrozumiałem. Zobaczcie, Tadżykistan, malutkie miasteczko, nie wiem, czy to nawet nie jest wioska. Elegancko zrobiony chodniczek, drzewka zadbane. No, powiedziałbym, że naprawdę, no, na wysokim poziomie. Tutaj w Azji Centralnej trzeba przyznać, że mają takie wyczucie, taki gust dbania o to, co dzieje się wokół. I zauważcie, że jesteśmy w kraju muzułmańskim. O, młody się wywalił. W kraju muzułmańskim, w którym Młody, nie płacz. No, już przestał. Już przestał młody. Zobaczył kierownika, od razu przestał. Zauważcie, że w kraju muzułmańskim, w którym naprawdę jest czysto. I powiedzcie mi teraz w komentarzach, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Pakistan, Irak, Iran, dlaczego oni tak śmiecą względem tego, co mamy tutaj? No tak, no ktoś powie, o, tutaj trochę papierków jest. Moi drodzy, to co tutaj widzimy, to jest po prostu malutki procent tego, co jest w tych krajach, które wymieniłem. Hello Becky! Hello! Salam alejkum. Paf. Foto. Trochę bakterii. Foto. Jest, dawajcie. Foto. 3, 2, 1, start. Perfect. Goodbye guys. Chłopaki w piłkę grają. Salam alaikum guys. Czekaj, złapię stopa. Dzięki byku. Dawaj piłę. Dawaj piłę. Be careful. No, ja прямо. 20 kilometry. 20-15 kilometry прямо. Można. Tutaj się zatrzymaliśmy. Zobaczcie, morele workami, po prostu workami są. Ale my jedziemy jeszcze dalej. Ja wysiadam za jakieś 20 w Ajani za 13 km. Nie, to nie będzie 13, to kręta droga 19 km. I się żegnam z chłopakami.
Tak mi kamera upadła niefortunnie na obiektyw, że myślałem, że po prostu już koniec. A jakby obiektyw pękł, no to by była po prostu tragedia, bo nie byłoby zamiennika. Najbliższy zamiennik może w stolicy. Wątpię, że takie rzeczy byłyby tutaj. Zobaczcie jak te napoje są chłodzone. I mleko. Wodą z tego, z gór. Tak woda po prostu cieknie. Na stacji benzynowej jesteśmy, ale teraz podchodzę, żebyście zobaczyli, ile mniej więcej kosztuje benzyna. 11,40, 92, 95, 11, coś może koło tego, 40, też 50, to jest mniej więcej 4,40. 4,40 złotego. Oczywiście gaz znacząco tańszy, wiadomo, nie? Ale trzeba przyznać, że taka cena jest ceną na ichniejsze warunki bardzo wysoką. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że... Извините, сколько у вас бензина? 11? 11:40. 11,40, все понятно. Спасибо. А вы откуда? Я с Польши. С Польши. Польша, Полак. Не знаю. А у вас машина есть, что ли? Не, у меня хорошие сандаły. Ja пешком. No. Чем помочь? Nie, нічого. Я спросити tylko сколько. Всего доброго. Там написано 11:40. А, я думал, как старые информация. Нет. Все в порядке, всего доброго. Teraz trzeba się przebić do najbliższego miasta, ale ten pan, z którym... No, mordo, nie wyskakuj jak Filip z Konopi, bo ci zaraz przerysuje reflektor. Muszę tutaj sobie przyjść. Chłopaki jadą, a wy w tamtą stronę. A wy tam, nada. O, już z chłopakami pogadał i tego. Jesteśmy w malutkim mieście. Tutaj oczywiście Rahman prezydent. Wietrznie tutaj jest, wietrznie. Już czuć po prostu na rękach, że jest po prostu no, spadek temperatury. Tutaj mamy restaurację, jakieś wesele było. To trochę tak powiedziałbym, była restauracja i nie ma restauracji. Kurczę, coś tutaj no nie grają tak jak powinni grać. Pan mówi 1,5 kilometra, ja mówię proszę pana, ja 1,5 kilometra to ja na swoich sandałach to robię chwila, moment. On mówi taksówkę, ja mówię nie, taksówki nie trzeba, na spokojnie. I pyta się, gdzie ty idziesz? Ja mówię no prosto idę, może tam namiot postawię, no nie wiem, coś pokombinuję, no większego planu nie ma. On mówi nie człowieku, czego ty się męczysz, gdzieś tam będziesz spał w namiocie, bez sensu, idź tam do tej gościnicy. No nic, pójdę, zapytam jak to cenowo wygląda. Bo powiem wam, że tutaj niestety nie ma czegoś takiego jak hostele, tańsze budżetowe wersje, tylko są takie wyrąbane hotele. Kolejne wizerunki prezydenta Rahmana. Ciekaw jestem jak tutaj jest zimą, bo zima, teraz jak rozmawiałem z takim starszym panem, powiedział, że aktualnie jak śnieg spadnie to tylko troszkę tego śniegu. To nie tak jak kiedyś, że było wiecie po metr, po 1,5, po 2 metry tego śniegu, tak naprawdę grubo. Teraz jest tak po prostu. On mówi, że zima jak nie zima. Siema dziki. Nie ma czasu z chłopakami rozmawiać. Ale tylko przed chatą stoi. Czarina. Czarina, nie zaczepiamy czariny. Kilometr podjadę. Czarin nie zaczepiamy tutaj, bo one jakieś takie dziwne. Jak ja kiedyś będę oglądać te odcinki, to tylko z uśmiechem na twarzy. Coraz lepiej popadam w coraz lepsze miejscówki. Teraz muszę pójść zjeść coś, plov poszukać. No i może zapytam o nocleg tutaj, ile kosztuje. Czekajcie, żeby mnie nie uderzyli tutaj z lewej. I z prawej też, żeby mnie nie uderzyli. Tutaj wszędzie trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Patrzcie jaka klimatyczna restauracja.
A zaraz zobaczymy, co tutaj serwują i coś zjemy sobie. Ale jest zimno. Jest tak zimno, że tutaj w tym rejonie Tadżykistanu jest tak zwany zły wiatr. Zły wiatr. Silny, porywisty, nieprzewidywalny. Więc herbatka zielona i trochę chlebka jeszcze weźmiemy. Tutaj koleżka w 84 służył w Warszawie, w wojsku 84, 8 miesięcy. No, więc elegancko trafiłem. Szorbę zamówiłem z baraniną. Szorba, dzisiejsza zupa, marcheweczka, taki wywar na warzywa, ale też wywar na mięsie, bo to jest mięso baranie. Smaczne ma. Sytuacja taka, że ten kolega z restauracji pomógł mi hotel ogarnąć. Pokażę wam, jaki mam pokoik. O, zobaczcie, tutaj obok dziewczyny sobie mieszkają. Też przejazdem. Proszę. O, wchodzimy. Ziomek chciał 200. 200 chciał, ale lokalnie 200 nie płacą. No ja do niego mówię, że za 200 to nie. Nie ma opcji. Pogadali. O, tutaj, myślałem, okno otwarte. Ale no, całkiem przyzwoicie na 2 osoby. To by było spoko w 2 osoby. A tak zapłaciłem 130 sam. Więc to jest około tam 50 paru złotych. Sarny, jelenie. A z tyłu sarenka na za mąż pójście. A tu salon fryzjerski jest. Idę trochę się poszwendać, bo jutro jak wstaniemy, no to trzeba się zabierać stąd. A i tutaj też jest gościnica. Zaraz pójdę, zapytam, ile kosztuje. Z jednej strony głupio trochę, bo poszedłem do tego pana zapytać, ile tam kosztuje komnata i on mówi, że między 100 a 40. Ja mówię, taki wiecie, łeb rozwalony, zapłaciłem tu 130 i pokazał, fajna miejscówka, też pokój sam. Idę wezmę te 130 i tego i tutaj idę za 40, 90 w kieszeni. Słuchajcie, to jest 4 posiłki, 4 szormy. Pieniążki odzyskane. No, biznes to biznes. Oni na mnie robią biznes, a ja szukam, żeby było taniej i takie życie. W sumie głupio, nie głupio. Nie głupio. Już mi nie głupio. Idę tam, gdzie lepszą ofertę dają. A to przy przyjaźni tutaj wielkiej jakiejś nie ma, bo nie było czasu, żeby to wykreować. Ej, zobaczcie, zmieniłem hostel na szybko. Sasza, salam alejkum, spasiba bolczoj. Sasza to jest mój kolega. I czekajcie, pokażę wam kwaterkę, na jaką zmieniłem za 40. Trójka jest tu. Pokażę wam. Szybka akcja, deportacja. Patrzcie na to. Ręczniczek jest, 3 łóżka. Trochę zimno tutaj, ale to mi nie przeszkadza. Jak za 40 to wiecie, to można balować. O, cichutko. Widzicie, jak cicho? No i zarąbiście. I Sasza do mnie mówi, człowieku, wybieraj, który chcesz, zlew masz, zęba możesz umyć. A że u mnie jeden ząb, to elegancko. Będę musiał u Saszy tutaj drzwi trochę otworzyć, żeby trochę ciepła weszło. I wszystko się zgadza. Widzicie, jaka różnica? 130, z 200 stargowałem na 130, a tutaj mam za 40. A jeszcze Sasza do mnie mówi tak, Tomek, jak tutaj do tego pokoju nikt nie przyjdzie, to ja ci tu udostępnię łazienkę, żebyś miał ciepłą wodę. I wszystko, no. Kumpel. U Saszy poczułem się troszkę jak w domu. I to wy mi powiedzcie, czy głupio tak zmieniać w trakcie nocleg, czy nie głupio. Dajcie znać w komentarzu. A idę trochę się poszwendam tutaj. Zobaczę, czy jest gdzie się szwendać. Jutro będę jechać w tamtą stronę, więc pójdę dzisiaj w tą stronę. Dziś pójdę zatem w tą stronę. Trochę się poszwendam. Zobaczę, co tutaj grają. Powiem wam, że vlog z wielkiej płyty, ale jak tutaj naprawdę musi być surowo, tutaj jest niesamowicie surowy klimat. Tam pani w prawym górnym balkonie mnie wypatruje tak z przyczajki trochę.
Ale jak tutaj jest tak surowy klimat, zobaczcie jak te balkony są pozalepiane, tak żeby zwiększyć izolację mieszkania. Tutaj po lewej też jakiś ciekawy budynek z mapą, tak jakby tam była szkoła. Tutaj, tak jakby tutaj była szkoła. 2 mury. Kurczę, aż nie wiem o co chodzi, dlaczego do was 2 mury. Hello guys! Salam alaikum! Coś czuję, że krzyknęli coś brzydkiego, bo zaczęli uciekać. A u dzieci to jest naturalne, że jeżeli coś zbroją, to zaczynają uciekać. Co to jest? Co to jest? Browarini, browarini. Uwaga, po prawej stronie na horyzoncie czarina. Tak zwana tadżycka czarina. Numer czariny to już aż nie jestem w stanie stwierdzić. Tych czarinek jest tutaj tak dużo. A to jakaś sunia jest. Maleńka. Czarinek tutaj jest trochę w tym Tadżykistanie, jak zauważyliście na odcinku. Powiem wam, że tutaj chyba już nie ma na co patrzeć. W sensie tutaj chyba są tylko jakieś zawody, czyli jakieś zakłady i tyle. Zobaczcie. Jest godzina 17, a tutaj jak na dzikim zachodzie. Nikogo nie widać praktycznie. Jest jedna osoba, tak jakby tutaj w ogóle, wiecie, życie wymarło. Z panem tutaj pogadałem. Mówi, że tutaj ma małą farmę. Fermę z krowami. Mówi 15 krów i tak sobie tutaj działa. Ale... Więc tak, przetwórstwo kamienia, w sensie podsypki na ulicę gdzieś tutaj jest. Też są Chińczycy, którzy wydobywają złoto. I co? I tak tutaj się nic większego nie dzieje. Słuchajcie, musiałem tutaj podejść, bo naprawdę to wygląda jak z dzikiego zachodu. Ale tak, mamy tutaj tak czarinę po jednej stronie i po drugiej stronie jest czarina. Najgorsza sytuacja. Jedna próbuje drugą wyczuć. Sklep, magazyn. Czarina, która sobie je, ale ona sobie je. Sabaczkę, da? A tutaj mamy miasteczko takie małe. O kurczę, jak tutaj jest spokojnie, jak tutaj jest dziwnie. Adidas plus 4 do szybkości. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy ja jestem ambasadorem, górnikiem podlaskim, który wynajduje polskie akcenty? W szoku. Można? Można. Maszyna z Polski. Plandeka przynajmniej z Polski. Szok. Gdzie nie pójdę, polski akcent znajdę. Ogłoszenie przewozów autobusowych. Autokarem do Moskwy można dojechać. Zobaczcie. Ciekaw jestem, jak długo jadą. W sensie dużo jest połączeń, jak sobie tutaj do Kazania, do Ufy. A widzicie, połączenia się tworzą autobusowe w momencie, kiedy jest duża emigracja za pracą. Tak samo było w latach 80. i 90. w Polsce, a dokładnie na Podlasiu, Siemiatyczach między innymi, gdzie siemiatyczanie szumnie wyjeżdżali do Belgii i powstały autentycznie linie się zaplułem, no bo czarina leży, ty. Powstały linie po prostu rejsowe między Siemiatyczami a Brukselą. Ale się wystraszyłem czariny, no kurde. O. Słuchajcie, ja się naprawdę mało rzeczy boję, ale czariny to wywołują u mnie podniesienie tętna. Zobaczcie, jak ładnie ktoś sobie tutaj zaparkował. O, elegancko, nie? Tymże jak... Zaplułem się. Tym jakże smutnym, zimnym akcentem będziemy kończyć tenże odcinek. Zatem uprasza się o ślad węglowy, czyli komentarz,
o łapencję, czyli łapeczkę pod filmem. Nie zapominajcie o niej, ponieważ ona jest kluczowa do tego, żeby filmy i kanał się rozwijały, a ja żebym miał więcej paliwa. No i też oczywiście poczta sandałowa. Nie mylimy z pocztą pantoflową, ale zasada jest identyczna. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wizytę na odcinku i jeszcze przypominam o tym, żeby zamówić książkę Ludzie Drogi. No jeżeli chcecie mieć papierową książkę Ludzie Drogi, to polecam wejść w Google, wpisać książka Ludzie Drogi, znaleźć najlepszą ofertę, zamówić i się cieszyć kierowniczą książką. A podkreślam, że zasoby możliwe, że już przy tym filmie już są wyczerpane. No nie wiem, kiedy to oglądasz. W każdym razie, no, książka Ludzie Drogi w wersji papierowej nie będzie wiecznie. Więc zaznaczam, żeby mieć to na uwadze. Moi drodzy, jest już godzina 18. Zobaczcie, 18, jaka szarówka. Dzięki Paweł, ja się zawijam z... Co tu jest napisane? Produkcja pojazdów, sprzedaż naczep. Można. Słuchajcie, takim akcentem pozdrawiam serdecznie firmę Feber. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia z Tadżykistanu. Cześć.